W poprzedniej części opowieści o Kariong opowiedzieliśmy o tajemniczych hieroglifach i o legendach, które przez lata narastały wokół tego miejsca i o tym, jak od dekad próbuje się jednoznacznie wyjaśnić je albo odsunąć na bok. Ale istnieje jeszcze trzecia warstwa tej historii, najbardziej cicha, najbardziej niewygodna i jednocześnie najbardziej fascynująca. To nie są opowieści zapisane w podręcznikach. To historie ludzi, którzy nie powinni się znać, nie pochodzili z tego samego czasu ani środowiska, a mimo to opisywali bardzo podobne historie. Są takie miejsca na świecie, które działają jak wzmacniacze. Nie tyle opowiadają historię, co uruchamiają ją w człowieku. W relacjach niezależnych badaczy i osób odwiedzających Kariong miejsce to często opisywane jest właśnie w ten sposób. Pojawia się motyw pamięci krajobrazu, idei, że Ziemia może nieść w sobie ślad dawnych wydarzeń. Nie jako dowód naukowy, lecz jako doświadczenie. Jedni wspominali o dźwiękach, inni o nagłych obrazach lub wrażeniach pojawiających się bez wyraźnego powodu. Jeszcze inni mówili po prostu o poczuciu obecności czegoś trudnego do nazwania. Czy to dowód? Nie, ale jako zjawisko jest to coś, co powraca w wielu relacjach. W relacjach osób, które przyjeżdżały do Kariong, a zebranych przez Valerie Barrow, jest jeden powtarzający się motyw. Zaczęli się do niej zgłaszać ludzie z różnych miejsc. Z Ameryki Północnej, z Azji, z Ameryki Południowej, z Europy. Nie przyjeżdżali tu po sensację, nie szukali rozgłosu. Często nie dzielili się swoimi historiami publicznie. Przyjeżdżali, bo jak mówili, coś poczuli. W wielu z tych opowieściach powracają podobne wrażenia, poczucia déjà vu. Wrażenie znajomości miejsca, obrazy, które trudno było jednoznacznie zaklasyfikować jako wspomnienie, scen czy wyobraźnię. Różne języki, różne kultury, różne życiorysy, a jednak bardzo podobne opisy przeżyć. Czy to zbiorowa sugestia, a może reakcja ludzkiej psychiki na konkretne środowisko? To pytanie pozostaje nadal otwarte. Wokół glifów z Kariong narosło wiele sprzecznych interpretacji. Oficjalne stanowiska naukowe przez lata skłaniały się ku wyjaśnieniom sceptycznym. Jednocześnie pojawiały się opinie niezależnych badaczy i lingwistów, którzy wskazywali na elementy wymagające głębszego namysłu. Jedni mówili fałszerstwo, inni odpowiadali, ale skąd taka znajomość archaicznych form zapisu? Jeszcze inni zwracali uwagę na historyczne możliwości dalekich podróży morskich w starożytności. Z kolei w lokalnych opowieściach rdzennych mieszkańców Australii pojawia się inna perspektywa, taka, w której granice niemożliwe są znacznie szersze niż w zachodnim myśleniu. Nie ma tu jednego zamkniętego wniosku. Jest za to ciągłe napięcie między interpretacjami. W relacjach związanych z Kariong pojawiają się także opisy spotkań ludzi, którzy wcześniej się nie znali, a reagowali na to miejsce w podobny sposób. Zdarzało się, że stali razem w ciszy, bez planu, bez scenariusza, bez potrzeby rozmowy. Nie były to zorganizowane grupy ani ruchy, nie ideologie, nie rytuały. Zwykli ludzie, nauczyciele, pielęgniarki, inżynierowie, rodzice. Można to tłumaczyć atmosferą miejsca, psychologią tłumu, sugestią. A można też zadać pytanie, które wraca w wielu opowieściach. Czy niektóre miejsca po prostu
rezonują z ludzką pamięcią w sposób, jakiego jeszcze nie potrafimy opisać? Czy glify z Kariong są autentyczne? Uczciwa odpowiedź brzmi: nie wiemy. Ale nawet jeśli są mieszaniną symboli, nawet jeśli były poprawiane, kopiowane lub interpretowane na nowo, pozostaje pytanie, które wciąż wraca. Dlaczego tak wielu ludzi, niezależnie od siebie, doświadcza wobec tego miejsca tak podobnych odczuć i wspomnień? Valerie Barrow nie zajmowała się sensacją. Nie była archeologiem ani badaczką. Nie próbowała niczego udowadniać. Jej sposób poznawania świata był inny. Polegał na słuchaniu. Słuchaniu ludzi, krajobrazu, historii i tego, co wymyka się prostym definicjom. Gdy pojechała do Kariong z Gerym Wostokiem, Karen spodziewała się zobaczyć jedynie miejsce w buszu. Zobaczyła jednak coś, co w jej odczuciu niosło w sobie pamięć. W relacjach niektórych lokalnych starszych pojawia się opowieść o szczególnym kamieniu w rejonie Kariong, miejscu, które w tradycyjnych przekazach bywa nazwane kamieniem narodzin. Według tych opowieści było to miejsce związane z istotami, które w czasie snu miały przybyć z gwiazd. Dla Valerie to doświadczenie miało charakter bardzo osobisty. Opisywała je jako spotkanie z miejscem, które wydawało się żywe i pełne wewnętrznego rytmu. W podobnym duchu Gary Bostock mówił o przekazach swoich przodków, o historiach znanych na długo przed pojawieniem się Europejczyków i współczesnych teorii. Nie jako fakty historyczne, lecz jako opowieści przekazywane przez pokolenia. Z czasem do Valerie zaczęli zgłaszać się ludzie z różnych części świata. Nie byli to mistycy ani poszukiwacze sensacji. Byli to zwykli ludzie, którzy po wizycie w Kariong doświadczali trudnych do wyjaśnienia wrażeń. W ich relacjach pojawiały się obrazy, emocje i poczucie uczestnictwa w czymś dawnym, jakby zapamiętanym, choć nieprzeżytym w tym życiu. Jedni reagowali bardzo emocjonalnie, inni długo milczeli, próbując zrozumieć to, co się z nimi wydarzyło. Valerie nie sugerowała im żadnych interpretacji. Zbierała ich opowieści takie, jakie były. W wielu z nich powracał motyw katastrofy, który Valerie łączyła ze swoją koncepcją Alheringa. Słowo Alheringa w językach rdzennych mieszkańców Australii odnosi się do czasu snu, czasu początków. W interpretacji Valerie Barrow Alheringa nie była wyłącznie symboliczną opowieścią. Postrzegała ją jako narrację o istotach przybyłych z gwiazd, które miały odegrać rolę w bardzo dawnych dziejach ludzkości. W tej opowieści pojawia się motyw katastrofy, nieudanego lądowania, które Valerie i osoby uczestniczące w jej sesjach regresyjnych łączyły z obszarem dzisiejszego Kariong. Nie jako fakt historyczny, lecz jako wspólny motyw wizji i relacji, powracający niezależnie u różnych osób. Pytanie powracało wielokrotnie. Dlaczego ludzie, którzy się nie znali, pochodzili z różnych kultur i nie dzielili tych samych źródeł wiedzy, opisywali podobne doświadczenia? Valerie uważała, że nie była to pogoń za sensacją. Jej zdaniem ludzie przyjeżdżali, ponieważ próbowali zrozumieć coś, co poruszało się w nich samych. Niektórzy mówili o uczuciu powrotu, inni o intensywności doświadczenia, które nie pasowało do zwykłego wspomnienia.
Zdarzało się również, że osoby te spontanicznie tworzyły rysunki i symbole wykazujące zaskakujące podobieństwa. Z perspektywy Gary Bostock Ziemia nie była martwym krajobrazem, lecz nośnikiem opowieści. Historie, które ujawniają się tylko tym, którzy potrafią słuchać. Zauważał również, że wielu ludzi reaguje na Kariong w podobny sposób. Jakby miejsce było im znane, jakby istniała między nimi a krajobrazem dawna więź. Valerie opisywała to jako przejaw pamięci Pola, idei, że doświadczenie może być współdzielone poza granicami czasu i kultury. Te zjawiska można byłoby wytłumaczyć na wiele sposobów. Psychologią, sugestią, warunkami środowiska. Ale można zadać pytanie, które powraca w tych historiach najczęściej. Dlaczego podobne doświadczenia pojawiają się zawsze w tym samym miejscu? Może Kariong nie opowiada historii Egiptu, może nie mówi o starożytnych kontaktach, może opowiada historię bardziej uniwersalną, ludzką i zapomnianą. Valerie opisywała Kariong jako przypomnienie, że Ziemia niesie więcej pamięci niż jesteśmy skłonni dostrzec i że czasem, gdy człowiek jest gotów słuchać, to właśnie cisza staje się pierwszym językiem tej opowieści. Może dlatego ludzie tam przychodzili, nie po dowody, nie po legendy, po sens, który trudno ubrać w słowa. Zaczęłam się zastanawiać, czy to wszystko mogłoby być tylko żartem, bo tak najłatwiej jest powiedzieć. Ktoś się nudził, ktoś miał narzędzia, ktoś chciał zostawić po sobie ślad. Ale im dłużej się nad tym zastanawiam, tym trudniej mi w to uwierzyć. Bo żart ma swój moment. Żart chce być zobaczony. Żart potrzebuje reakcji, śmiechu, potwierdzenia. A tu jest cisza. Jest setki godzin pracy w twardej skale, jest konsekwencja, brak podpisu, brak triumfu. Czy ktoś dla żartu rzeźbi ponad 300 znaków? Czy ktoś dla żartu wraca w to samo miejsce dzień po dniu, miesiąc po miesiącu? Czy ktoś dla żartu zapisuje historię w kamieniu, wiedząc, że może nikt jej nigdy nie odczyta? Gdy myślę o takich rzeczach, przychodzą mi do głowy inne pytania. Czy Sfinks był żartem? Czy piramidy były dowcipem swoich czasów? Czy wielkie dzieła, które przetrwały tysiące lat, powstały z potrzeby rozrywki? Nie. One powstają z potrzeby znaczenia, z potrzeby zapisania czegoś, co jest ważniejsze niż sam autor. Z przekonania, że pewna historia nie może zniknąć wraz z jednym życiem. Z pragnienia, aby ktoś kiedyś, może za 100 lat, może za 1000, zatrzymał się w tym miejscu i poczuł, że to nie było przypadkowe. Jeśli więc to nie był żart, to musiał istnieć motyw silniejszy niż chęć zabawy. Motyw, który każe człowiekowi milczeć i pracować. Nie dla sławy, nie dla dowodu, ale dla przyszłości. Bo kamień jest jednym z niewielu nośników pamięci, który potrafi czekać. I to już wszystko na dziś. Dziękuję, że byliście z nami w tej opowieści. W kolejnej części wrócimy do Kariong raz jeszcze, by spojrzeć na to miejsce z innej perspektywy i zadać pytania, które pozostają wciąż otwarte. Jak zwykle przypominam, wszystkie obrazy wykorzystane w tym filmie zostały w całości wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Nie dlatego, że chcieliśmy coś upiększyć, ale dlatego, że wielu obrazów pamięci, wizji i opowieści po prostu nie da się zarejestrować kamerą. Czasem jedynym sposobem, by je pokazać, jest spróbować sobie je wyobrazić.